Zaczynamy od zrobienia głowy. Standardowo najpierw pętelka, 2 oczka łańcuszka i 6 półsłupków w drugie oczko od szydełka. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. To jest nasz rządek numer 1. W drugim rzędzie robimy 6 zwiększeń, czyli w każde oczko robimy po 2 półsłupki. I 2 w następne, 3 i 4, w kolejne mamy 5 i 6, następne 7, 8, 9 i 10 i ostatnie zwiększenie 11 i 12. I to jest teraz rządek numer 2. Mamy 12 półsłupków. W rzędzie trzecim będziemy robić półsłupek i zwiększenie naprzemiennie, aż uzyskamy 18 półsłupków. Czyli zaczynamy półsłupek i zwiększenie, półsłupek i zwiększenie, półsłupek i zwiększenie, półsłupek w następne oczko i zwiększenie, kolejny półsłupek, następne oczko, zwiększenie, półsłupek i ostatnie zwiększenie. I tak mamy skończony rządek numer 3, gdzie mamy 18 półsłupków. Rząd 4 i 5 to jest po 18 półsłupków w każdym, czyli robimy 2 rzędy po 18 półsłupków. Szesnaście, 17 i 18. Tak wygląda nasza głowa po zrobieniu 5 rządków. W rzędzie 6 robimy 6 półsłupków, 2, 3, 4, 5 i 6. Następnie robimy 6 zwiększeń, czyli pierwsze zwiększenie, drugie zwiększenie, trzecie, czwarte, 5 i zwiększenie 6. I robimy jeszcze 6 półsłupków.
2, 3, 4, 5 i 6. I tak wygląda nasz rząd numer 6. W rzędzie 7 zaczynamy od 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 6. Następnie 6 razy powtarzamy sekwencję półsłupek i zwiększenie. Czyli zaczynamy od półsłupka. Półsłupek i zwiększenie. Dalej znowu półsłupek, w kolejnym oczku zwiększenie. Następnie półsłupek, następny zwiększenie, w kolejnym półsłupek, w następnym zwiększenie, następny półsłupek, w następnym zwiększenie, półsłupek i zwiększenie. I mamy tutaj 6 razy powtórzoną tą sekwencję i jeszcze robimy 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 6. I tak wygląda nasz pryszczek po zrobieniu 7 rzędów. W rzędzie 8 także zaczynamy od 6 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tutaj sześciokrotnie będziemy powtarzać sekwencję 2 półsłupki, rozszerzenie. Czyli zaczynamy 2 półsłupki i rozszerzenie. 2 półsłupki i rozszerzenie. 2 półsłupki i rozszerzenie w kolejnym. 2 półsłupki i rozszerzenie. 2 półsłupki i rozszerzenie. 2 półsłupki i rozszerzenie. I mamy sekwencję 6 powtórzeń i jeszcze na końcu 6 półsłupków. 2, 3, 4, 5 i 6. Tak prezentuje nam się głowa po 8 rzędach. Rząd 9, 10 i 11 to 36 półsłupków naokoło.
30, 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Tak wygląda teraz nasza robótka po 11 rzędach. W rzędzie 12 będziemy robić już zmniejszenia. Będziemy 6 razy powtarzać sekwencję 4 półsłupki i zmniejszenie, tak by otrzymać 30 półsłupków. Czyli zaczynamy. 4 półsłupki, 2, 3 i 4 i zmniejszenie. I znów 4 półsłupki, 4 i zmniejszenie. I znów 4 półsłupki, 3, 4 i zmniejszenie. Znowu 4 półsłupki, 2, 3, 4, zmniejszenie. Cztery półsłupki, 2, 3, 4 i zmniejszenie. I ostatnia sekwencja, 4 półsłupki, 3, 4 i zmniejszenie. Tak wygląda nasza głowa po 12 rzędach. W rzędzie 13 robimy 30 półsłupków dookoła. Dwadzieścia 7, 28, 29 i 30. I tak mamy wykonany rządek 13, gdzie na końcu mamy 30 półsłupków. W rzędzie 14 wykonujemy 3 półsłupki i zmniejszenie 6 razy. I na końcu otrzymamy 24 półsłupki. Czyli zaczynamy. 3 półsłupki, i zmniejszenie. 3 półsłupki, i zmniejszenie. 3 półsłupki, trzeci i zmniejszenie. 3 półsłupki, trzeci i zmniejszenie. 3 półsłupki, 2, 3 i zmniejszenie. I ostatnie 3 półsłupki,
zmniejszenie. I mamy łącznie 24 półsłupki wrzątku. Teraz możemy umieścić sobie oczka. Oczka umieszczamy tutaj, jak nam tutaj zaczyna pyszczek iść do góry i się podnosić, to w tym rzędzie umieszczamy sobie oczkę. Jak Wam się nie podoba w tym miejscu, możecie również oczka umieścić sobie wyżej, niżej, to już wedle Waszego uznania. Ja tu zrobiłam w rzędzie między 6 a 7 i w odstępie mniej więcej 5 półsłupków. Tak będzie wyglądał po zamontowaniu oczek. Zakładamy końcóweczki. Jedna i druga. I ja zawsze dla bezpieczeństwa jeszcze tą końcóweczkę przypalam. I spłaszczam. Przypalam i spłaszczam dlatego, żeby mieć pewność, że oczko mi nie wypadnie podczas użytkowania. A jak spłaszczymy sobie, to widzimy, że ono jest mocniej umieszczone i ciężej będzie je wyciągnąć. Na tym etapie możemy już sobie zacząć wypełniać. Dajemy sporo tego wypełnienia, żeby główka była dosyć zbita i żeby po pierwszym praniu po prostu nie zrobiła się prawie że pusta. Mniej więcej tyle na razie wystarczy. Ok, i tak prezentuje się nasza mordka po 14 rzędach. Przechodzimy do rzędu 15. W rzędzie 15 wykonujemy 2 półsłupki i zmniejszenie, tak by na końcu otrzymać 18 półsłupków. Czyli zaczynamy 1, 2 i zmniejszenie. Kolejne 2 i zmniejszenie. Następne 2 półsłupki i zmniejszenie. Dwa półsłupki i zmniejszenie. Jeszcze raz to zmniejszenie. 2 półsłupki i zmniejszenie. I ostatnie 2 półsłupki i zmniejszenie. Ucieka. To jeszcze raz. I mamy zmniejszenie i mamy 18 półsłupków po zakończonym rządku numer 15. W rzędzie 16 robimy naprzemiennie półsłupek i zmniejszenie. I na końcu będziemy mieć 12 półsłupków. I zmniejszenie, półsłupek i zmniejszenie. Półsłupek i zmniejszenie. Półsłupek i zmniejszenie.
półsłupek, zmniejszenie i ostatni półsłupek i zmniejszenie. I tak wszędzie otrzymaliśmy 12 półsłupków. Teraz możemy sobie wypełnić już tak do końca, bo został nam tylko jeszcze jeden rządek, w którym będziemy wykonywać tylko 6 zmniejszeń. Wypychamy dosyć ścisło. Tak naprawdę wypełniamy według własnego uznania. Jak już uznacie, że jest wystarczająco zbita bądź wystarczająco miękka, to kończymy. I w rzędzie 17 robimy 6 zmniejszeń. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć i ostatnie 6. I robimy oczko ścisłe, zamykające. Odcinamy nitkę, przeciągamy i tak mamy zakończoną głowę, która wygląda następująco. Tą niteczkę nawlekamy sobie igłę, zamykamy ten powstały otwór, chowamy ją wewnątrz ciała i tak prezentuje się głowa. Dziękuję za uwagę, lajkujcie, subskrybujcie, zapraszam Was na moje kanały i do usłyszenia w kolejnym odcinku.